Raz, dwa, jeden, próba mikrofonu. Przegrzanie i przechłodzenie dla bystrzaków. Dzień dobry. Co to jest przegrzanie czynnika chłodniczego? Długo zastanawiałem się, w jaki sposób wytłumaczyć tego potwora tak, by osoby nie będące chłodniarzami, również tego potwora zrozumiały. Bo jakkolwiek tematów, czyli przegrzania i przechłodzenia, jest banalny dla ludzi z branży, tak dla ludzi spoza branży jest, lekko ujmując, niezrozumiały. Na początek może jednak przyjrzyjmy się terminologii książkowej, którą kopiują różne portale za czasopismem Chłodnictwo i klimatyzacja z roku 2013, numer 8/2013. Autorem artykułu jest pan Andrzej Wesołowski. Zacytujmy. Przegrzanie jest to wartość parametru wyrażona w stopniach Kelwina lub Celsjusza, opisująca różnicę pomiędzy temperaturą par nasyconych przy danym ciśnieniu oraz temperaturą rzeczywistą pary czynnika chłodniczego opuszczającego parownik w punkcie pomiaru ciśnienia. I to usłyszy chłodniarz słyszący ów cytat, bo dla niego to najzupełniej logiczne i nie trzeba tam nic dodawać. Co usłyszy osoba spoza branży? A little bottle of water. A little bottle of water. A little bottle of water. Może spróbujmy zrozumieć jeszcze raz? Okej, to trochę inaczej. Uwaga, daleko idące uproszczenia i skróty myślowe. Popełniłem pomoc dydaktyczną na moim Inkscape'ie. Chciałem zrobić wydruk, ale by nie marnować papieru, a jedynie prąd, postanowiłem, że pomocą dydaktyczną będę operował na ekranie monitora. A pomoc wygląda tak. Jeden element, na którym narysowany jest parownik. Mamy elektroniczny zawór rozprężny, a na linii ssącej mamy port serwisowy, pod który podłączony jest manometr niskiego ciśnienia. Umiejscowienie portu serwisowego na linii ssącej jest nieistotne, oby był na linii ssącej. Czyli może być tu, albo tu, a może być też przed samą sprężarką. Na wyjściu z parownika mamy podłączony termometr, którym będziemy mierzyć temperaturę naszych par suchych czynnika. Druga część pomocy dydaktycznej to graficznie ukazany czynnik chłodniczy i jakieś tam cyferki, które później nam się przydadzą. To tę drugą pomoc dydaktyczną wsuwamy pod pierwszą i co tu widzimy? No mamy trochę czynnika chłodniczego w parowniku i temperaturę rzeczywistą rury wychodzącej z parownika, jak również naszego czynnika chłodniczego 18 stopni Celsjusza. A dlaczego ma 18 stopni Celsjusza? Ano, na dole czynnik odparował i kierując się do wyjścia parownika, ogrzewał się i teraz, skoro temperatura na wyjściu z parownika wynosi 18 stopni Celsjusza, to sprawdzamy, jaką temperaturę ma czynnik, który wchodzi na parownik, a robiąc to mierzymy ciśnienie ssania. W naszym przykładzie jest to 4,03 bara i sprawdzamy, jaka jest wartość temperatury par nasyconych wynikających ze zmierzonego ciśnienia. A suwak mówi, że to 2 stopnie Celsjusza. Stąd 18 stopni Celsjusza temperatury rzeczywistej na wyjściu z parownika minus 2 stopnie Celsjusza temperatury par nasyconych na wejściu do parownika to nasze 16 kelwinów przegrzania. Nasz zawór EEV Deco się otworzył
i w parowniku znalazło się więcej czynnika. Czynnik odparował i ogrzewał się, ogrzewał się, ogrzewał się, ogrzewał się, ogrzewał się, ogrzewał się i na wyjściu z parownika ma 16 stopni Celsjusza. Mierzymy ciśnienie ssania 4,3 bara, a to 2 stopnie Celsjusza. A więc przegrzanie to 16 stopni Celsjusza minus 2 stopnie Celsjusza, czyli 14 kelwinów. Dalej, zawór znowu się otwiera. Coraz więcej czynnika jest w parowniku, który po odparowaniu ogrzał się, ogrzał się, ogrzał się, ogrzał się, ogrzał się i na wyjściu osiąga 14 stopni Celsjusza. Mierzymy ciśnienie ssania 4,3 bara, a to 2 stopnie Celsjusza, a więc przegrzanie to 14 stopni Celsjusza minus 2 stopnie Celsjusza, czyli 12 kelwinów. Zawór się otwiera jeszcze bardziej, czynnika jest dużo więcej i ma na wyjściu z parownika 6 stopni Celsjusza. Mierzymy ciśnienie ssania 4,3 bara, a to 2 stopnie Celsjusza, a więc przegrzanie to, tak, 6 stopni Celsjusza minus 2 stopnie Celsjusza, czyli 4 kelwiny. Załóżmy jednak, że zawór otwiera się nadal i czynnika jest jeszcze więcej, a ten po odparowaniu osiąga 4 stopnie Celsjusza. Mierzymy ciśnienie ssania 4,3 bara, a to 2 stopnie Celsjusza, a więc przegrzanie to 4 stopnie Celsjusza minus 2 stopnie Celsjusza, czyli 2 kelwiny. I tu uwaga, coraz więcej mokrych, czyli niecałkowicie odparowanych par zaczyna docierać do sprężarki. Z małą ilością sprężarka sobie poradzi, ale z małą. Zresztą po drodze jest jeszcze taki specjalny zbiornik na w razie W. Załóżmy, że zawór rozprężny jeszcze bardziej się otworzył. Mamy cały parownik par mokrych i na wyjściu z parownika mamy temperaturę 2 stopni Celsjusza. Mierzymy ciśnienie ssania 4,3 bara, a to 2 stopnie Celsjusza. Stąd przegrzanie wynosi 2 stopnie Celsjusza minus 2 stopnie Celsjusza, czyli 0. I tu już mamy realne niebezpieczeństwo zalania sprężarki, jeśli taki stan będzie się utrzymywał wystarczająco długo. Teraz wróćmy jeszcze do tego momentu, gdzie czynnika jest niewiele w parowniku. Jeśli potraktować to jako jednostkę czynnika, to taka jednostka czynnika, która podgrzeje się mocno, przeniesie mniej energii niż wiele jednostek podgrzanych mało. Ale to przecież wiedzą już Państwo z poprzednich szkoleń. Ok, teraz spróbujmy odnieść tę wiedzę do tego, jak można sobie tym pomóc i rozwiązywać problemy, debugować układy chłodnicze. Przyczyny zbyt wysokiego przegrzania, co tu widzimy? Za mała ilość czynnika w układzie chłodniczym? Oczywiście. Przewymiarowany parownik? Oczywiście jest za duży do ilości czynnika. Źle ustawiona wartość na elemencie rozprężnym TeV lub EeV? Oczywiście. Źle dobrany element rozprężny? Oczywiście. Wilgoć lub brud blokujący przepływ przez element rozprężny? Tak, jak najbardziej. Niewłaściwie ulokowany czujnik temperatury elementu rozprężnego? Jak najbardziej. Zbyt niska temperatura skraplania? A to jest zadaniem domowym. A teraz przyczyny zbyt niskiego przegrzania. Zbyt mały parownik? Dokładnie. Źle ustawiona wartość na elemencie rozprężnym TeV lub EeV? Dokładnie. Źle dobrany element rozprężny? Również. Niewłaściwy przepływ powietrza przez parownik lub za mały odbiór ciepła? Jak najbardziej.
Niewłaściwa dystrybucja czynnika chłodniczego w parowniku. W systemach, gdzie czynnik na parownik dystrybuowany jest przez kolektor, jak najbardziej. Zbyt małe obciążenie cieplne parownika? Oczywiście tak. Zalodzony parownik? Tak, bo niby jak ma się ogrzać. Na zakończenie kilka uwag. Dotykanie urządzeń zawierających gazy podlegające pod ustawę F-gazową możliwe jest jedynie przez osoby z uprawnieniami F-gazowymi. Pamiętamy. Przegrzanie w trybie grzania sprawdzamy na jednostce zewnętrznej. Mówię teraz do tych z Państwa, co poprzerabiali klimatyzatory na pompy ciepła, powietrze, woda. A to oznacza, że jednostki nieposiadające zaworu serwisowego na linii ssawnej, dokładnie, tam nie da się zmierzyć przegrzania książkowo. Można oczywiście kombinować z 2 temperaturami, ale wnioski z takich pomiarów to nie przegrzanie. Idąc dalej, w nawiązaniu do powyższego, przełączenie na tryb chłodzenia i pomiar przegrzania na wymienniku jednostki wewnętrznej, bo tam są zawory serwisowe, jest niepoprawny. Bo nie te warunki pracy, bo inna powierzchnia, inne temperatury, inne medium. W ten sposób nie mierzymy przegrzania, to znaczy w trybie chłodzenia na jednostce wewnętrznej dla trybu grzanie. Ok, a teraz pytanie. Czy muszę mówić o dochłodzeniu? Myślę, że chyba nie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka.